Tak, ogólnie kogut jest tutaj jak owca. W sensie tak bardzo powszechny jak owca na Nowej Zelandii, tak się dowiedzieliśmy wczoraj. Kiorana wszystkim. Moją ulubioną rzeczą w tym wszystkim jest wstawanie o 4:00. Zdecydowanie jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jak nie możesz sobie pospać, tylko trzeba wstawać o 4:00. Musimy za chwilę wyjeżdżać już do portu, żeby złapać statek na wysepkę obok. Wysepka nazywa się Morea. No i będziemy uskuteczniać tam te wszystkie, wiadomo, przygody. Ale jakie przygody? No przygody na eksporcie, no jak to jakie? Nie jest najcieplej, ale też najzimniej nie jest. Więc zaraz wyruszamy. Znając życie, no to właśnie będziemy wcześniej, żeby tam uniknąć zbędnych nieprawidłowości losu. No spójrzcie tylko, jak to fantastycznie wygląda. Te drzewka mi się podobają niesamowicie, tak nie wiem, kojarzą mi się jakoś dziwnie z Afryką. Chociaż nigdy tam nie byłem. Jeszcze. No i tam te górki z tyłu też. No nic, no zaraz jedziemy na kłady znowu. Na te wszystkie szczyty, tam na sam czubek, tam na tamten czubek. No wszędzie będziemy tym kładem jeździć, a później wszędzie będziemy jeździć skuterem, także spoko. I na koniec jeszcze sobie będziemy snorklingować, także tym bardziej ekstra. Tu mamy statek Vodafonu. Tak właśnie przesyła impulsy telefoniczne, a tym przypłynęliśmy. A tu Weronika się zagrzewa, bo jej zimno. A tak naprawdę nie jest tak zimno. No ale każdy to odczuwa inaczej. Dobrze, opowiem teraz pewną legendę. Dawno, dawno temu żył sobie człowiek o imieniu Tema Tiatea. Mieszkał sobie z żoną na wyspie Aimeho, niedaleko Tahiti, i spodziewali się dziecka. Kiedy nadszedł czas, kobieta urodziła jajo. Co prawda można by powiedzieć, że być może jej jakoś tak zniosła, ale to nie wiem. No, legenda mówi, że urodziła jajo, więc urodziła jajo. I to jajo ukryła w jaskini. Tejże nocy śniło się jej, że dziecko będzie żółtym chłopcem. Bynajmniej nie znaczy to, że będzie Chińczykiem. Czas mijał.
Mąż strzegł jaskini, a po pewnym czasie z jaja wykluła się jaszczurka. Nazwali swojego syna Morea. Mąż i żona ukryli jaszczurkę na wyspie, głęboko w jaskini. Po pewnym czasie jednak jaszczurka, ich syn, tak bardzo urosła, że kobieta zaczęła obawiać się o ich życie, ponieważ, no cóż, mogliby stać się być może łatwą przekąską. Dlatego mąż zbudował łódź i razem popłynęli na Tahiti, zostawiając jaszczurkę swojego syna. I przygnębiony Morea tak bardzo tam był smutny i płakał w ogóle i tak mu było przykro, że go zostawili i postanowił, że do nich popłynie. No i tak płynął i tam walczył z tymi wszystkimi prądami morskimi, z falami. No i ogólnie mu trochę nie wyszło, bo no nie przeżył sobie, biedak. Jego wielkie ciało zostało znalezione na brzegu Aimeho, gdzie odnaleźli go dwaj rybacy. Pobiegli do wioski, no i opowiedzieli wszystkim mieszkańcom o swoim znalezisku. No i tak w ten sposób oto właśnie wyspa do dzisiaj nazywa się Morea. Taka to legenda. I tu właśnie jesteśmy, na tej wysepce. No to mam nadzieję, że filmik z drona się podobał. Czy chcecie więcej? No to macie. Jest taka dziwna sprawa, bo jakby jest strefa autoryzacji, której nie mogę przejść w żaden sposób. Zaznaczałem zgody, dostawałem SMS-a, wpisywałem kod, wysyłałem list, pisałem oświadczenie, wysyłałem numer buta i nic. Powiedzieli, że nie można odblokować i już. Przestań próbować. A ja nie mówię, że nie przestanę próbować, a oni mówią, to lepiej przestań, bo się nie uda. No i się nie udało, no i super. To znaczy tak, zobaczymy, bo może uda się po prostu później, jak gdzieś tam wyjedziemy na tą górkę, która jest za mną, tak? Nie. Nie widzę teraz. Tam gdzieś z tyłu. Także zobaczymy później. Czy już ci ciepło? Okej. No to już zaraz będzie dobrze. Dotarliśmy do punktu wycieczkowego, gdzie rozpocznie się nasza wycieczka. Kto by pomyślał? Uśmieszek. Tak, i tam jest to właśnie biuro, gdzie sprzedają i zapodają i tak dalej.
Tuesday, and we came from Opunahude. No? Is that big? No. Opu means belly and Nohu stonefish. Belly of stonefish. Oh, really? From our office, when you look Rotui Mountain, it seems like a stonefish. And the belly. We don't have snakes or tigers, but our most dangerous animal is a fish. A stonefish. Yeah. It might kill you if you step on. He got a lot of spike on his head with venom, and we don't have antidote. Just have to wait and to help you. Okej, to tam jest ta góra i ona jest fajna, ale tutaj są o wiele fajniejsze rzeczy, bo tu jest na przykład ananasowy chlebek, który... Gdzie on jest? Aha, tutaj. Który kupiliśmy. Jest fantastyczny, Weronika. Super jest, ja mam kupić. No jest fantastyczny, jest przepyszny, to jest chyba najlepszy chlebek. Ostatnio jedliśmy jeszcze kokosowy chlebek, też można tutaj kupić, ale na Bora Bora było dziwo lepszy. Tutaj natomiast ananasowy chlebek wymiata. Farma ananasów. Nie wiem gdzie jest, ale gdzieś tam. Chyba na nią później pojedziemy, to zobaczymy. No ale chlebek robi robotę. Tutaj mamy mapkę, na której widać, że właśnie ananasy są w tamtej części. Aha, mam taki ten zabezpiecznik, bo strasznie sobie spaliłem dłonie chyba najbardziej w życiu i prawie mi odpadły. No bardzo śmieszne. Dobra, więc tutaj są jeszcze ananasy wszędzie uprawiane. Tu jest normalnie jakaś cytryna, a tu są pomidory, no i tak. A chlebek wzięliśmy jeszcze jeden na później. Taki pyszny. Dobra, tutaj są nasze te kładzicha. Nie, no chwila, tam są nasze kładzicha. W ogóle ciekawa rzecz, bo mi normalnie się hamulec trochę jakby nie zadziałał i tak delikatnie rzecz mówiąc się wpakowaliśmy komuś w tył. Ale nic się nie stało, a nawet się śmiali z tego, także beka. Dobra, lećmy dalej. No to jesteśmy na tym ananasowym polu i ogólnie z tego co koleżka nam opowiada, to wiadomo, sadzi się takiego ananasa ucinając czubek normalnego ananasa, wsadza się, coś tam trzeba chwilę najpierw gdzieś tam go trzeba najpierw wsadzić do wody, żeby wypuścił korzenie, no i się wsadza do ziemi. Później przez 2 lata ananas tak sobie rośnie i po 9 miesiącach brzmi znajomo, pojawia się owoc. Czyli tak prawie 3 lata, żeby pierwszy owoc wykiełkował, a później co kolejne 9 miesięcy, któż by przypuszczał, pojawia się kolejny ananas i kolejny. I w ciągu swojego życia taka roślinka wyda od 15 do 17 takich owoców, a później jest koniec. Także tak to wygląda. Ciekawostki. Gdyby ktoś nie wiedział, jak wygląda mały ananas, to właśnie tak. Sorry, babe. O, tam na tym drzewie, jak mi się uda przybliżyć dostatecznie i będzie widać, są takie czerwone owoce, takie czerwone kropki. To są pomidory, one tutaj rosną w taki sposób, tak, właśnie tahitańskie pomidory. No a tak naprawdę to nie. Góra. No i ta góra, na którą się idzie 5 godzin w jedną stronę. Szkoda, że nie pójdziemy. No nic. Coś te hajki na mnie idą w tej edycji wycieczkowej. Tak, więc obecnie jesteśmy w środku wulkanu. To wszystko, co teraz filmuję dookoła, to jest jego, jak się to mówi, obrzeże. Tak, my jesteśmy dokładnie w środku. With Rotui Mountain, this mountain was near to this mountain. They were close. There was a king from another island who wanted to steal every beautiful mountains of French Polynesia to get in his island. For that, he got a gift from God, a rope, a magical rope, with it only during the night, and that he can get anything and transport it. So we hired 2 warriors. They come at night and they get Rotui Mountain. They start to pull with Ba'a.
when the mountain's moving, mountain make a big noise. And the princess from here hear the noise. So she woke up, she saw the mountains moving, and she started to pray. That's the shape of the Pierce Mountain. A warrior from Tahiti hear the prayer. So he took his sacred spear. He threw it, the spear, pierced that mountain, and arrived near to the king. When the spear pierced that mountain, roosters start to sing. Then stealers thought the sun is rising, so they just leave. We float to a mountain here, and now Moria got 2 bays and a piercing mountain. And roosters are heroes. That's cute. That's cool. Thank I you. love that. I like it. I do too. But by scientists, Moria was a big hole, and there were 2 earthquakes who made earthquakes. Oh, okay. I don't like the science. Mamy Kiciusia koło stolika z taką degustacją dżemików i ananasa i nie wiem czym jeszcze. Co to jest, Weronika? To czerwone. Zaraz zobaczymy. Matos na ako dyan. No przez małe nieporozumienie okazuje się, że musimy wrócić i to w sumie stopem. Tak, i trochę ominiemy część wycieczki. Jakoś się to przeciągnęło im wszystko i nie zdążymy. A nie mają jak nas odwieźć. Całego dnia też nie mamy, żeby tutaj zostać. No, mieliśmy przyjechać tak na 5-6 godzin. No i to już prawie, że minęło, więc nic, to trzeba stopem na proma. Nie potrafili nam pomóc, średniawa. Dronem podobno też mieliśmy nie mieć czasu latać i w ogóle bez sensu dron. A było od cholery czasu, no. A w ogóle to średnia wycieczka, znaczy wycieczka całkiem nie najgorsza, kłady do dupy. No i w sumie można było tu nie przyjeżdżać, no tak sobie myślę. Będziemy kombinować, jak tam się dostać dalej i co tam robić. Dobrze, mamy tego stopa. No ale tak za bardzo pocieszeni to nie jesteśmy. Więc przynajmniej powinniśmy być na czas i może zdążymy, mieliśmy kupić jeszcze jakieś pamiątki na takim targu. No po tym co byliśmy ostatnio, przejechać kawałek wyspy Tahiti. Niestety, ale średnio to wygląda, jeśli chodzi o tą wyspę. Myśleliśmy, że zrobimy więcej, a trochę nie pykło. Cóż, lecimy dalej.
Maria Harry dans the one. Nie wiem co to za ptaszek, ale wygląda jak taki mały gołąbek. Jorana, także może kogoś zdziwi fakt, że to już na tyle, jeśli chodzi o Tahiti i w ogóle francuską Polinezję. Musimy wyjechać, bo taki mamy właśnie bilet, żeby wylecieć dzisiaj. Zabrakło nam tego jednego dnia. Gdyby nie ten jeden dzień, to byśmy zdążyli ze wszystkim idealnie, a tak to no niestety część planów odpadła. Nie było to naszą winą. Francuska Polinezja się kończy. Dronem no to widać same kłopoty, coś tam może się nagrało. Także no nic. Pozdrawiam, powodzenia, widzimy się wkrótce. W ogóle tu jest mój bagaż, ten jak się to mówi, kabinowy, ponieważ no musieliśmy nadać tamto 5 kilo tylko może być. No tak, ciężko jest przewidzieć takie właśnie nieprzewidziane wypadki. No mieliśmy podróż zaplanowaną tak, że co prawda było to dość napięte, ale był do zrealizowania, więc najgorsze w tym wszystkim jest to właśnie... Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. No dobra, może zdążę jeszcze dopowiedzieć, że no nieważne co masz zaplanowane, jak bardzo jest to robione dobrze, zawsze się może przytrafić sytuacja pod tytułem strajk strażaków. No i czekasz 14 godzin na lotnisku i nic nie zrobisz. A później trzeba kombinować, żeby to jak najlepiej rozegrać. Także cóż. Lecimy. No właśnie, czy lecimy do tej Nowej Zelandii, czy nie lecimy?